Friedrich Nietzsche. Nietzsche nie chciał nikogo pocieszać. Nie wierzył w wieczne prawdy ani w uniwersalną moralność. Dla niego każde przekonanie jest konstrukcją i prawie zawsze więzieniem. Jego filozofia zaczyna się tam, gdzie kończy się religia, w ogłoszeniu, że Bóg umarł. Ale to, co wydaje się bluźnierstwem, dla Nietzschego było stwierdzeniem faktu. Cywilizacja przestała wierzyć w Boga, ale nadal żyła tak, jakby dawne wartości były nadal ważne. I tu rodzi się nihilizm, kiedy wszystko traci sens, ale nikt nie ma odwagi, by stworzyć coś nowego. Odpowiedzią Nietzschego nie była rozpacz, lecz wyzwanie. Tworzyć własne wartości, kształtować siebie jak dzieło sztuki, przekształcić się w to, co nazwał nadczłowiekiem. Człowiekiem, który wykracza poza moralność stada i żyje z odwagą kogoś, kto tańczy na krawędzi przepaści. Prawda dla Nietzschego nie jest czymś, co się odkrywa. Jest czymś, co się potwierdza. Stań się tym, kim jesteś. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer spojrzał na świat i nie zobaczył postępu ani zbawienia. Widział ból, niekończący się cykl pragnienia i frustracji. Dla niego za wszystkim, co istnieje, stoi ślepa, irracjonalna i nienasycona siła. Wola. Nie jest to wola świadoma ani boska. To surowy impuls, który porusza nami, nie zdając sobie z tego sprawy. Pragniemy, walczymy, cierpimy, a kiedy osiągamy to, czego chcemy, pustka powraca. Szczęście w tym schemacie jest jedynie tymczasową iluzją między dwoma cierpieniami. Ale Schopenhauer nie poprzestaje na tym. Zainspirowany buddyzmem i kontemplacją estetyczną, proponuje drogę, zaprzeczenie woli. Poprzez sztukę, współczucie i ascezę możemy zawiesić pragnienie, a wraz z nim cierpienie. Nie po to, by pokonać świat, ale by uciszyć go od wewnątrz. Życie oscyluje jak wahadło między bólem a nudą. Carl Gustav Jung. Dla Junga poznanie samego siebie było niebezpieczną podróżą. Wierzył, że nie jesteśmy tylko rozumem i świadomością, ale że nosimy w sobie niewidzialny świat, nieświadomość. To tam ukrywa się cień. Wszystko to, co tłumimy, zaprzeczamy lub udajemy, że nie jest nasze. Ignorowanie go to życie w podziale. Integracja to początek transformacji. Indywiduacja dla Junga to proces jednoczenia przeciwieństw, ja i innego, świadomego i nieświadomego, aż wyłoni się cała istota. To, co społeczeństwo nazywa szaleństwem, Jung postrzegał jako wezwanie duszy, a to, co współczesny świat postrzega jako chorobę, traktował jako znak, że prawdziwe ja dopiero ma się narodzić. To, czemu zaprzeczasz, zniewala cię. To, co akceptujesz, transformuje cię. Alfred Adler. Podczas gdy Freud mówił o traumie i pragnieniu, Adler patrzył na wolę przezwyciężenia. Wierzył, że każda osobowość rodzi się z poczucia niższości, rzeczywistego lub wyobrażonego, które nosimy od dzieciństwa. I to ten ból napędza budowanie naszego charakteru. Gniew, duma, ambicja. Wszystko może być próbą udowodnienia czegoś światu. Ale Adler widział wyższą drogę. Odwagę społeczną. Przyjęcie odpowiedzialności za własne życie, wybór celu, który służy zbiorowości i działanie w wolności bez próby kontrolowania innych. Być wolnym, dla niego, to nie używać przeszłości jako wymówki. Największa siła człowieka tkwi w jego zdolności do przekształcania niższości w przezwyciężenie. Michel de Montaigne. Montaigne pisał, aby zrozumieć siebie i skończył ujawniając człowieczeństwo, które istnieje w nas wszystkich. W szczytowym okresie sceptycyzmu uczynił z wątpliwości filozofię. Nie ufał rozumowi, dogmatom, absolutnym pewnikiem. A jeszcze bardziej nie ufał sobie. Jego eseje nie są traktatami o świecie, ale badaniami nad tym, czym jest życie. Nie szukał chwały ani zbawienia. Chciał tylko poznać siebie, bez złudzeń. I to w tym radykalnym geście uczciwości Montaigne wyprzedził egzystencjalistów. Prawda dla niego nie tkwi w wielkich ideach, ale w tym, co czujemy, gdy jesteśmy sam na sam ze sobą. Największą rzeczą na świecie jest wiedzieć, jak być samowystarczalnym. Immanuel Kant.
Kant wierzył, że świat, który widzimy, nie jest światem takim, jakim jest, ale takim, jakim jawi się nam. Umysł ludzki nie jest czystą kartą. Kształtuje rzeczywistość za pomocą wcześniejszych kategorii, takich jak czas, przestrzeń i przyczynowość. Ale to w moralności pozostawił swój najgłębszy ślad. Według Kanta właściwe działanie nie zależy od konsekwencji, ale od intencji. Obowiązek jest bezwarunkowy, a wolność jest prawdziwa tylko wtedy, gdy wybieramy to, co słuszne, nawet wbrew naszym pragnieniom. Działaj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz jednocześnie chcieć, aby stała się powszechnym prawem. Kant ufał rozumowi, ale wymagał od nas najtrudniejszego – bycia etycznym nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy. Postępuj tak, aby maksyma Twojej woli mogła stać się powszechnym prawem. Jean-Paul Sartre. Sartre rodzi się w pustce pozostawionej przez śmierć Boga i upadek wielkich obietnic. Dla niego człowiek jest skazany na wolność. Nie ma istoty, nie ma przeznaczenia. Są tylko wybory, a każdy wybór jest ciężarem. Ponieważ działając, nie wybieramy tylko dla siebie, ale dajemy przykład tego, co uważamy, że powinno być ludzkie. Niepokój jest ceną wolności, ale ucieczka od niego jest ucieczką od siebie. Sartre nie oferuje pocieszenia, oferuje odpowiedzialność. Nie jesteśmy niczym więcej niż tym, co robimy z tym, co z nas zrobiono. Człowiek jest skazany na wolność. Albert Camus. Camus nie wierzył w zbawienie, ale też nie akceptował rozpaczy. Dla niego świat jest absurdalny i nie jest to wada, to stan. Absurd rodzi się z konfrontacji między milczeniem wszechświata a krzykiem sensu, który pochodzi z naszego wnętrza. Odpowiedź, odmowa poddania się, jak Syzyf, który popycha swój kamień, wiedząc, że znów spadnie. Camus widział w buncie formę godności. Nie szukać sensu poza życiem, ale żyć uczciwie, wiedząc, że nic nie jest gwarantowane. Wolność dla niego nie była prawem do robienia tego, co się chce. Była mocą, by się nie ugiąć. Absurd rodzi się z konfrontacji między ludzkim wołaniem a irracjonalnym milczeniem świata. Emil Cioran. Cioran pisał jak ktoś, kto krwawi. Dla niego jasność umysłu była chorobą. Zbyt wyraźne widzenie absurdu istnienia pozostawiało nas bez wyjścia. Trzeźwy człowiek nie oczekuje zbawienia. Wie, że czas nie leczy, że rozum nie pociesza i że nadzieja jest tylko kolejnym nałogiem. Ale Cioran nie był zwykłym nihilistą. W głębi jego pesymizmu było poetyckie spojrzenie na porażkę, ciszę i tragiczne piękno dalszego oddychania. Narodziny były błędem, mówił, ale mimo to pisanie o tym było jego sposobem na opór. Cioran wierzył, że tylko ten, kto już pragnął śmierci, może nauczyć się wartości bycia żywym. Tylko ten, kto dotknął dna rozpaczy, ma prawo być pesymistą. Zygmunt Bauman. Bauman zauważył, że wszystko, co kiedyś było stałe, relacje, wartości, tożsamości, stało się płynne. W płynnej nowoczesności miłość staje się konsumpcją, bezpieczeństwo strachem, a inny zagrożeniem. Żyjemy połączeni, ale samotni, wolni, ale zagubieni. Dla Baumana największym współczesnym wyzwaniem jest odbudowa więzi w świecie, który uczy nas je odrzucać. Nie mówił o utopiach, ale o odpowiedzialności. Jak zachować godność, gdy wszystko wokół nas jest stworzone, by przeciekać przez palce? Wolność bez bezpieczeństwa to chaos. Bezpieczeństwo bez wolności to więzienie. Gabor Maté. Gabor Maté nie widzi chorób, widzi nieopowiedziane historie. Dla niego ciało choruje, gdy dusza jest uciszana. Traumy to nie tylko wielkie przemoc, ale także małe zaprzeczenia naszemu autentycznemu ja. Dziecko, które uczy się zbytnio dostosowywać, tłumić gniew, zadowalać innych, by być akceptowanym, dorasta odłączone od siebie. A to odłączenie zamienia się w niepokój, uzależnienie, depresję, ból fizyczny. Uzdrowienie według Maté to nauczenie się słuchania tego, co mówi ból. To niemylenie przetrwania z wolnością. I to odwaga powrotu do siebie, nawet jeśli boli. Trauma to nie to, co ci się przydarza,
ale to, co dzieje się w tobie w wyniku tego, co się przydarzyło. Niccolò Machiavelli. Machiavelli nigdy nie powiedział, że świat powinien być okrutny. Po prostu pokazał, że jest. Zamiast marzyć o cnotliwych przywódcach, zapytał, co władca musi zrobić, aby utrzymać władzę. A odpowiedź nie była przyjemna. Kłamać, manipulować, budzić strach. Ponieważ polityka, według niego, nie podlega zasadom indywidualnej moralności. Cnota dla Machiavellego to zdolność do działania z zimną krwią, gdy wymaga tego sytuacja. Nie po to, by być złym, ale by uniknąć chaosu. Władca, który zawsze chce być dobry, mówił, zostanie zniszczony przez tych, którzy nie mają takich skrupułów. Znacznie bezpieczniej jest budzić strach, niż być kochanym, jeśli trzeba wybierać. Julius Evola. Evola nie pisał, by się podobać. Pisał, by konfrontować. W jego wizji współczesny świat jest światem upadku, oddanym materializmowi, przeciętności i utracie sakrum. Bronił wyższego porządku duchowego, w którym człowiek wznosi się nie przez prawa, ale przez obowiązki i wewnętrzną hierarchię. Nie ma postępu. Mówił, jest tylko degradacja. Jego propozycja była radykalna. Ocalić zasady tradycji jako siłę ponownego połączenia z absolutem. Dla wielu jego idee graniczą z ekstremizmem. Dla innych są krzykiem przeciwko pustce nowoczesności. Evola nie wierzył w reformy, wierzył w zerwanie. Być wewnętrznie nienaruszalnym, twardym jak skała i nie szukać na zewnątrz powodów własnego istnienia. Oto droga prawdziwego człowieka. Alan Watts. Watts połączył filozofię wschodnią z zachodnim myśleniem, jak ktoś, kto łączy dwie strony mostu. Dla niego podstawowym błędem współczesnej cywilizacji jest przekonanie, że jesteśmy oddzieleni od świata. Ja, jako izolowany byt, jest iluzją. Nie jesteś we wszechświecie, jesteś wszechświatem przejawiającym się w ludzkiej formie. I tylko wtedy, gdy odpuszczamy kontrolę, gdy przestajemy na siłę nadawać sens rzeczom, życie ujawnia swoją harmonię. Duchowość, mówił Watts, nie jest wysiłkiem, jest stanem poddania się, nie ucieczką od rzeczywistości, ale ponownym spotkaniem z teraz. Jesteś funkcją tego, co cały wszechświat robi, tak samo jak fala jest funkcją tego, co cały ocean robi. Fiodor Dostojewski. Dostojewski nie pisał postaci, pisał duszę w konflikcie. W jego dziełach każdy ludzki wybór jest polem bitwy między wolnością, winą, wiarą i rozpaczą. Wierzył, że bez Boga wszystko jest dozwolone, ale obawiał się też tego, co ta absolutna wolność może zrobić z człowiekiem. Zbrodnia nie tkwi tylko w czynach, jest w umyśle, który je usprawiedliwia. Cierpienie dla Dostojewskiego nie było wadą życia, było samą materią odkupienia. Poprzez ból człowiek zostaje ogołocony ze złudzeń i dopiero wtedy znajduje coś, co może zasługiwać na miano miłości. Cierpienie jest jedyną przyczyną świadomości. Franz Kafka. Kafka nigdy nie potrzebował systemu filozoficznego, by wystawić nas na absurd. Wystarczyło pokazać człowieka przemienionego w robaka, innego, który zostaje aresztowany, nie wiedząc dlaczego, jeszcze innego, który próbuje dotrzeć do drzwi, które zawsze zamykają się przed nim. We wszystkich przypadkach to ten sam koszmar, jednostka zmiażdżona przez strukturę, której nie rozumie, która nie odpowiada i która być może tak naprawdę nawet nie istnieje. Kafka postawił nas przed biurokracją jako metaforą istnienia. Logika absurdu, oczekiwanie, które nigdy się nie kończy i podejrzenie, że ostatecznie nie ma wyjaśnienia, tylko poczucie, że wszystko to mogło być inne, gdyby tylko ktoś wysłuchał. Od pewnego punktu nie ma powrotu. Ten punkt należy osiągnąć. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, nie nauczyłeś się ani jednej odpowiedzi. Nauczyłeś się żyć z 16 otwartymi pytaniami. Każdy z tych myślicieli próbował dotknąć czegoś niewidzialnego, ale żaden z nich nie chciał, żebyś za nimi podążał. Chcieli, żebyś myślał. Ponieważ filozofia nigdy nie była podręcznikiem zasad, jest lustrem. A jeśli po tym filmie jesteś bardziej zdezorientowany, może to dobry znak. Może teraz jesteś gotowy, by zacząć kwestionować i zmieniać swoje postrzeganie rzeczywistości.